Cześć, siemanko, witajcie na kanale Pawelaco, kanał narzędziowy. Dzisiaj na kanale będziemy mieć pilarkę ręczną marki Parkside Performance. Jest to model PPH-KSA 40Li-A1. Jest to mocna pilarka na akumulator 40V, czyli posiada napięcie 40V, ale musimy mieć dwa akumulatory 2 razy 20V, także podłączymy tutaj dwa akumulatory 20V. Dodatkowo na to narzędzie mamy 5 lat gwarancji. Silnik w tej pilarce jest bezszczotkowy, 10 razy bardziej wytrzymały od typowej zielonej pilarki. Dodatkowo możemy podłączyć do aplikacji Lidl Home, ale nie będziemy tutaj podłączać tego, bo to jest po prostu zbędne w tym momencie. Wszystkie ustawienia będziemy mieć na panelu tej pilarki. Najważniejsze funkcje, żeby tylko działały. A jeżeli ktoś po prostu potrzebuje, ma taką potrzebę, no to podłączy sobie do akumulatora również Lidl Home, Smart i do aplikacji. Tutaj mamy instrukcję obsługi. Od razu rzuca nam się w oczy, że podstawa jest dużo większa niż typowa pilarka. Tutaj mamy dodatkowo do prowadnicy. Możemy ją używać jako takiej pilarki wgłębnej. I widać, że tutaj ma tą część na dwa akumulatory. Ta część jest wydłużona. Ona już swoje waży. Tutaj mamy panel sterowniczy. Mamy aż 6 trybów wyboru prędkości obrotowej. Ikonka połączenia Bluetooth, przegrzanie oraz Eco. Kąt, jaki możemy regulować przy pomocy tej pilarki, to jest 48 stopni. Dodatkowo mamy prowadnicę i jakąś redukcję do odsysania pyłu. Z tego co widzę, to wygląda bardzo solidnie. Takie bardzo dobre wykonanie, bym powiedział. Nie ma żadnych nadlewek. Tu jest jeszcze kluczyk imbusowy do wymiany tarczy. Blokada dla lewo i praworęcznych. Dodatkowo tutaj mamy blokadę do wymiany tarczy i jeszcze jedna blokada. Ta tarcza w zestawie posiada 24 zęby, 1,45 mm, średnica tarczy 190 mm, średnica otworu 30 mm. No powiem Wam, że waży sobie trochę. Arnold by się nie powstydził. Szkoda, że nie ma tutaj w zestawie tych regulacyjnych takich krążków, które nam tutaj kasują luz na szynie, bo jest taka opcja tutaj. Dodatkowo pilarka ta posiada tutaj ruchomą osłonę. Ona jest z plastiku, z jakiegoś tworzywa i jest lekko taka przeźroczysta. Taką tarczę możemy sobie po prostu zakupić online. Ona posiada 60 zębów. Parkside Performance. Maksymalne obroty tego silnika to jest 6000 na minutę. Głębokość cięcia przy 0 stopniach to jest 62,5 mm. Przy 45 stopniach 46,8 mm i przy 48 stopniach mamy 44,1 mm. Wygląda jak lokomotywa. Waga tej pilarki bez akumulatorów to jest 4 kg. Teraz jeszcze dodamy sobie dwa akumulatory. No i jest co trzymać. Akumulatory naładowane. Jeden akumulator po lewej stronie,
i drugi po prawej. Te ikonki oznaczają nam naładowanie tych akumulatorów. Tryby pracy wybieramy. Na pierwszym trybie zobaczymy, jak pracuje. Automatyczne zatrzymanie. Damy 6. tryb, 6000 obrotów. Bardzo szybkie zatrzymanie. Widać, że ma moc i nie ma żartów przy takiej pilarce. Od razu jedziemy z grubej rury. Takiego foszta przetniemy 50 mm na 26 szerokości i długości 110 cm. Arnold, dawaj, bo nie ma czasu. No muszę przyznać, że bardzo ładnie przecina. Szybko, nie męczy się na tych czwórkach. Przetnijmy teraz płytę meblową. Zobaczymy, jak ta tarcza poradzi sobie z płytą meblową. 25 mm. Tutaj najlepiej ustawić sobie odpowiednią głębokość już. Zobaczymy, czy będzie rwało. Tym razem ustawimy tutaj na 3. Bo to jest cienki materiał, to nie jest potrzebna taka duża moc. Znakomicie sobie poradziło. Cięcia mamy bardzo ładne, nawet przy takiej tarczy. Nie szczępi tak. No muszę przyznać, że cięcia są bardzo ładne, także nie ma się do czego przyczepić. Nie wyrywa materiału, płynnie to wszystko pracuje. Ma odpowiednią siłę, moc. Troszeczkę waży sobie, ale to naprawdę przy takim posuwie to nie ma takiego dużego znaczenia. Co innego, jakby trzeba było gdzieś trzymać w powietrzu. Także ja jestem zadowolony. Arnold również.
Przynajmniej mi się tak wydaje. Jak długo posłuży taka pilarka, to dopiero się przekonamy. Mamy 5 lat gwarancji. Trochę czasu mamy na to, żeby ją sprawdzić. Czyli tak, uruchamiam. No i po tym ostatnim cięciu widzicie, ja mam tutaj włącznik włączony i rozłącza. I cały czas. I pokazuje czerwone kreski. Czyli tak jakby akumulator był rozładowany, a one w rzeczywistości są nierozładowane. I dopiero jak zrobię coś takiego, zresetuję, czyli odłączę jeden akumulator, podłączam. Mamy teraz tutaj 2 kreski, a tu 3. I teraz się normalnie uruchamia. No i dlaczego ten błąd może jest? Tutaj mamy już taką styraną troszeczkę tą baterię. I tutaj mamy 2 kreski, tak dokładnie jak pokazuje tutaj na urządzeniu. A tutaj mamy nową baterię, 3 kreski. No i może dlatego rozłączało w pewnych sytuacjach właśnie to urządzenie. Ale nie przeszkadza to, po prostu po każdym cięciu trzeba po prostu wymienić, wyciągnąć ten akumulator, włożyć i tniemy dalej. Moim zdaniem super sprawa. Ciężkie jest, ale to trzeba się na to nastawić, że takie będzie. Do majsterkowania to jest trochę za duży sprzęt moim zdaniem. Do jakichś bardziej prac wymagających jest to narzędzie. A możemy zobaczyć jak wymienić tą tarczę. To musimy najpierw zablokować sobie wrzeciono tym przyciskiem i odkręcamy w lewo. Pierścień dociskowy do tarczy. Otwór Fi 30. A ciekawi mnie, czy taka tarcza podejdzie marki Evolution. Tu jest otwór Fi 20. Od oryginalnej tarczy Parkside'a. Różnica mało widoczna. No i jeżeli teraz byśmy chcieli ją użyć, to jej nie użyjemy. Musielibyśmy mieć odpowiedni pierścień tutaj redukcyjny. Te pierścienie są dostępne w sklepach budowlanych, w Castoramie. No i zobaczcie, ile ja mam tych pierścieni redukcyjnych. To nie są podkładki, to są oryginalne pierścienie redukcyjne do cyrkularki, do różnych pił. I po prostu trzeba znaleźć odpowiednią, no to wtedy będziemy mogli dopasować. Jeżeli jej nie będzie tutaj w zestawie, no to chyba dopiero trzeba wytoczyć. Taki pierścień jak tutaj co jest. Pasuje idealnie, ale jest bezcelowe, bo to po prostu jeden na drugim. A my potrzebujemy taki cienki pierścień, który nam zredukuje tutaj ten luz. Proszę bardzo, jakby od tego było.
No i to mamy tylko taką ciekawostkę, także nie stosujcie takich tarcz nieoryginalnych do danej maszyny. Każdy robi to na swoją odpowiedzialność, także tutaj są oryginalne tarcze Parkside'a lub jakieś standardowe tarcze pod te pierścienie tu, a tą tarczę możemy stosować po prostu do oryginalnej pilarki Evolution. To taka ciekawostka tylko. Tutaj mamy tą tarczę, ale tą tarczę to już w innym teście przetestujemy, także zapraszam na kolejne filmy. Trzymajcie się, cześć, do następnego filmu.